Witajcie moi mili, BM-eczka F31. W zasadzie to F31 ostatnio pojawiła się na kanale z 2-litrowym dieslem pod maską. Jednak tutaj mamy niesamowicie ciekawą konfigurację. W ogóle ten odcinek będzie, myślę, bardzo ciekawy. Auto zostało mi udostępnione przez Auto Comfort spod Szczecina z Morzeczyna. Możecie sobie je kupić. Link do Auto Comfort oraz do oferty tego samochodu daję wam w opisie filmu. I dziś tak szybciutko wam o tej maszynce poopowiadam. Naprawdę wygląda ona bardzo ciekawie, ale ma 3-cylindrowy silnik pod maską. Nie no, warunki są jakie są, ale próba autostradowa dzisiaj musi się odbyć. BMW trójka w Touringu z podstawowym silnikiem benzynowym pod maską. 318i. Napęd na tył oraz automatyczna 8-stopniowa skrzynia. Teraz patrzcie. No, w zasadzie nie będziemy dzisiaj aż tak mocno tutaj wchodzić w szczegóły, ale patrząc na ten samochód, konfiguracja naprawdę niczego sobie. 19 rocznik, polift, Touring, grafitowy lakier, M-pakiecik, reflektory LEDowe. W polifcie reflektory też troszeczkę się różnią. No wiecie, F30 czy też 31 trochę lat była produkowana, a to już taki w zasadzie ostatni wypust. Jeszcze tutaj sobie z kluczyka dziabniemy. No patrzcie. Lampy już tak nowocześnie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to oprócz M-pakietu mamy też Shadowline. Podszedłem do tylnych drzwi. Jest tutaj w środku. Nawet rolety są. Jeśli chodzi o środek, no to już tutaj nie będziemy się tak wpychać. Mamy srebrne dekory. O, akurat tutaj mój gimbal leży, ale to nic. Skórzana tapicerka. Taka, powiedzmy, pomarańczowo-brązowa. Zamykamy. Ale czekajcie, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to co? Mamy tutaj jedną końcówkę wydechu. Akurat z tym w BMW bywa różnie, zależnie od silnika. Jeśli chodzi o felgi, koła, bardzo ciekawy wzór. Nie wiem, czy są oryginalne, czy nie, ale tutaj jest jakiś M-Performance. Cholera wie, aż tak się nie zna, nie mam katalogów w głowie. 18-calowe, 225×45 oponka z tyłu. Ta srebrna część jest polerowana, wnęki są polakierowane na czarno, a z przodu? Z przodu, jak widzę, mamy ten sam rozmiar. No i co? Jak wam się w ogóle taki wóz podoba? O, nereczki też czarne w połysku. Bagażnik z tyłu, jak to w trójce, możemy otwierać na dwa sposoby. I to jest drugi. Klapa elektrycznie otwierana. No, proszę, bagażnik, dwie roletki tutaj mamy, o, też tutaj. Zamykamy, bo to szybka prezentacja. I co, środek, proszę, boczki tak wyglądają. Są całe miękkie, nawet tutaj jest miękko. Wnęka akurat jest po tej stronie twarda, ale tutaj jest od wewnątrz miękka tkaninka. Auto ma jakoś 180 000 kilometrów przebiegu. Fotele manualne, no tutaj jest elektryczne. Aha, tutaj boczki są pompowane w oparciu. Tak się prezentują fotele. No, sportowe. Bardzo szeroki jest tutaj zakres regulacji w ogóle fotela. Ta cała kołyska BM-owska. No to proszę bardzo. Naprawdę tutaj, czy będziesz miał, nie wiem, 160 wzrostu kierowca będzie miał, czy 2 metry. Zmieści się tutaj idealnie. Pozycja za kierownicą super. Odpalimy. No i tutaj ciekawostka. Słyszycie ten dźwięk? A kurczę, czekajcie, bo mi tutaj wyje, bo zimno dzisiaj jest, -6, -5 stopni. Tam w ogóle policja sobie zawraca, ale spokojnie. BMW trójeczka, 3 cylindry pod maską, o silniku za chwilkę. Wewnątrz zwraca na siebie uwagę deska rozdzielcza, która jest obszyta skórą nawet. Nie wiem, czy to jest jakby, nie wiem, taki oszukany szef, czy to jest, ale ładnie to wygląda. Tutaj jest miękko. Tutaj jest miękko, konsola centralna, klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, podgrzewane fotele, system multimedialny też już jest taki nowocześniejszy. Proszę, tutaj możemy sterować oczywiście nim za pomocą tych przycisków, ale też jest on już dotykowy. Widzicie, no to już tutaj takie nowocześniejsze menu jest, cały iDrive, nowszy. Uchwyty na kubki, proszę, roletka, tryby jazdy, no to co? O, liczniki też LCD. Sport Plus, Sport, Comfort, Eco Pro dla eco-driverów. Czujniki parkowania oczywiście z przodu i z tyłu. Gdy wrzucimy wsteczny, no to proszę, jest tutaj też taka kamerka. Gdy wciśniemy ten przycisk, proszę bardzo, ale obkamerowanie. Ok, gasimy.
O, tutaj jeszcze widzę są czujniki martwego pola chyba. Otwórzmy maskę. 2 razy BMW. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy takie oto systemy. Trzymanie w pasie ruchu. Chyba tutaj jest tempomat aktywny, czy nie? Zmiana pasa ruchu nawet? Czyżby to jakiś asystent półautonomicznej jazdy? I to jest po prostu hit tutaj. Otwieramy. Cyk, proszę. Pod maską 1.5 turbo, 3 cylindry. Jednostka ta ma oznaczenie bodajże B38, B15A, jak dobrze pamiętam. 136 koni mechanicznych, 220 Nm. Automat na tył. Oczywiście 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, BMW ZF 8HP. Bardzo dobra skrzynia. Chyba w ogóle tutaj ona się nie męczy z tym silnikiem. I samochód w tej konfiguracji waży jakoś 1565 kg. O, proszę, ale tutaj pociąg pędzi. Pozdrawiamy wszystkich maszynistów i kolejarzy. Zamykamy. Kurczę, zaczyna padać śnieg. Szkoda, żeby się ubrudził silnik. Tak jest wypicowany. I jeśli chodzi o osiągi takiej bazowej trójeczki, no to przyspieszenie do pierwszej setki 9,3 sekundy, a prędkość maksymalna 210. I wiecie co? Osiągi może tutaj nie są imponujące, no bo jest to bazowy silnik. No, auto udostępnione mi zostało przez Autokomfort, ale pomyślałem, że jeszcze przed próbą autostradową pojedziemy sobie tak po cichutku zrobić tutaj program. Tak jest! Jeep Tuning Szczecin. Co my tutaj mamy najbliżej? O, Karo. Wiecie co, ale jeszcze przed chipem zmierzymy sobie przyspieszenie tego samochodu. W zasadzie to chciałem mierzyć 0-100, ale warunki są jakie są, niestety. Więc udam się na mój super tajny odcinek pomiarowy, by zmierzyć przyspieszenie od 100 do 150. W zasadzie to jest takie zwiększenie prędkości typowe dla wyprzedzania. No kurczę, aż sam jestem ciekaw. Aktualnie 136 koni mechanicznych i prawie 1600 kg masa własna. Zobaczymy. 100-150. Ok, to tryb Sport Plus, mniej więcej 80 km na godzinę licznikowe. Myślę, że możemy deptać. Ok, 16 sekund, 16,79. No to proszę bardzo, szybka akcja, wyniki już mamy. Tak wyglądają kreski. I producent deklarował 136 koni mechanicznych i 220 Nm. Mamy 134, znaczy mieliśmy 134 konie mechaniczne i 230 prawie 4 Nm. Po programie 181 koni mechanicznych oraz 268 Nm praktycznie. Spory przyrost, 1/3 w zasadzie mocy więcej, ale jak się tutaj dowiedziałem, nie jest to jakiś program killer, jest to w miarę bezpieczny po prostu program. Myślę, że różnica będzie zdecydowanie zauważalna. No zobaczymy, ile tutaj nam wyjdzie. 100-150 przyspieszenie. To co, ja się pakuję w auto i ruszam na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Kurczę, ktoś tu wejdzie, to nie, no już nawet bez jazdy próbnej 134 konie mechaniczne, a 181 to musi być odczuwalne. To co, ten sam odcinek, ta sama temperatura, minus 6,5 stopnia, było 16,79, tryb Sport Plus, o, jeszcze DS, tak było wcześniej, no i co, licznikowe 80 i ciśniemy. No, wyraźnie czuć, że auto teraz się lepiej odpycha. No, proszę bardzo, ponad 6 sekund różnicy przy takim 100-150. 6 sekund, strasznie dużo. Jestem na miejscu, auta nawet nie gasiłem, ponieważ jest mega zimno. Kurczę, może soundcheck.
No, trzeba przyznać, ciekawie brzmi ten samochód. A tak z zewnątrz, kurczę, no jak wiecie, to jest tak, że jak wam powiedziałem, że to są 3 cylindry, to teraz słyszycie te 3 cylindry, ale jakbyście tak nie wiedzieli, jakbyście tak zamknęli oczy, się położyli i posłuchali, jak ten samochód gada, to kurczę, to jest dźwięk jakiś taki pomiędzy 4 a 6 cylindrami. No widzicie, w przypadku tego samochodu dziwna matematyka, jeśli chodzi o dźwięk, bo 6 plus 4 równa się 3. 3 cylindry pod maską, ale wiecie, po co komu 4 cylindry, jak 3 dają radę. Startujemy. Auto jest rozgrzane, elegancko BMW. Tutaj w E90 to chyba nawet temperatury płynu chłodniczego nie było, a tutaj jest temperatura oleju od razu. Jest wszystko optymalnie. Jeszcze skasujemy sobie zużycie paliwa. Ogólnie ten samochód jest w miarę ekonomiczny, jak tak sobie nim wcześniej pojeździłem. Jeep raczej nie powinien tutaj wpłynąć za bardzo na zużycie paliwa. Działa, tutaj działa. O, Range Rover troszeczkę tutaj się zamotał, ale to nic. I co, tryb Sport Plus. Mówię wam, jest spora różnica przed programem, jak ten samochód jechał, a po programie. No, tu nawet trzeba uważać, bo normalnie miota dupą. Nie, no nie będziemy, no teraz. No. I proszę bardzo. Ale tutaj za chwilę zwalniamy, bo ograniczenie. Ok, ja ściągam kamerę, ale ogólnie będziemy tutaj jechać, widzicie, w trybie komfort, bo takie są liczniki. Ładniej to wszystko będzie wyglądało. A skrzynię sobie po prostu w tryb S zrobimy. No, momencik. No, będzie kontrola, nie będzie, cholera wie. BMeczka. Nie ma kontroli. Tutaj uważamy. Kamera, myślę, że jest ok ustawiona. No, w trybie sport, a komfort to myślę, że tutaj nie będzie aż takiej dużej różnicy. Nie będzie w ogóle różnicy, jak będziemy po prostu w pędzel cisnąć. No i dobra, lecimy. 3 cylindry. To chyba najszybsze 3 cylindry, jakie testowałem. No Yaris GR lepiej przyspieszał. Ale miał kaganiec. No zobaczymy, jaka tu wyjdzie prędkość maksymalna. No, do drugiego mostu 190. I tutaj, kurcze pieczone, ostro pod górę, także bez sensu. Ta końcóweczka niestety, te 3-4 km na godzinę trzeba byłoby przetrzymać i tu pewnie byśmy gdzieś 200 mieli, ale bez sensu. Tak by pomiar wyszedł zakalcowaty. No, ładny kokpit, fajna konfiguracja tego samochodu, z tym, że to mówię, ciekawie, że ten silnik tutaj został akurat taki dobrany. Dajmy sobie normalnie skrzynię na D i zbadamy prędkości obrotowe. Dajmy na to przy 140 km na godzinę. 8 bieg to będzie 2436. Powiem wam, jak się depcze, coś tam słychać, że jest to jakiś taki inny silnik niż 4-cylindrowy. Bo bardziej pod 6 tak podchodzi, jak tak na autostradzie jedziemy. Ciekawy dźwięk. Ale nie czujemy tu w ogóle wibracji czy czegoś takiego. W ogóle jak łagodną prędkością tak jedziemy płynnie, to w ogóle nie słychać silnika. 120 to 2032. I stóweczka. Stówka, no to już 1666, proszę Państwa, 1666 idealnie. Tutaj zbadamy sobie 100-200 może. Dobra, myślę, że to będzie odpowiedni moment. Na początku będziemy mieli pod górkę, a później z górki. Okej. 150, 60,
A 1600 kg prawie. 1.5 turbo 3 garki. No, 35 sekund, 35,78, właściwie minus 0,2%. Cholera wie jaki wiatr, szczerze. Dobra, depniemy tutaj trochę bardziej. Mi się wydaje, że pod wiatr trochę jedziemy, ale mogę się mylić. Ok, ja tutaj odpuszczę i depnę dopiero na odcinku specjalnym, tak stricte jak wjedziemy. Ale zima się zrobiła, proszę Państwa. Proszę Państwa. Dajmy sobie tutaj tryb komfort. Ładnie tutaj wskazówkowy był prędkościomierz. Jak tam zużycie paliwa? 17,8 litra. O, czego się spodziewaliście? Minus 7 stopni, ale sucha w miarę autostrada. No, BM-eczka tutaj daje radę. I teraz będzie z góry. Dobra, hamujemy, bo tutaj są wyprzedzanka. 223 km na godzinę według GPS-u. Zawrotka, drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. No, jak widzę, temperatura oleju też tutaj elegancko się trzyma. Nie ma żadnych jakichś takich, wiecie, skoków nie wiadomo jakich. W ogóle właściwie nie zauważyłem skoków, wszystko jest spoko. Jedynie troszeczkę paliwka ubyło, ale zwolniliśmy. Nie no, 18 litrów. No wiecie, no jak się depcze, no to tak jest. Jakbyśmy jechali sobie tak 120 km na godzinę, dajmy na to, płynnie, no to już myślę, że byłoby lepiej. No i dobra, soundcheck. Soundcheck. Dobra, zrobimy sobie tryb Sport Plus i decha. Ciekawy to jest dźwięk. Taki mindfucka takiego się ma, mindfucka. Z jednej strony myślisz, kurczę, BM-a trójeczka, a z drugiej 3 garki, ale coś tam jedzie nawet teraz po programie. Dobrze zrobiłem, że wziąłem ten samochód i program zrobiłem. Dobrze zrobiłem. VMAX znamy, 100-200 znamy, obroty znamy, średnie zużycie paliwa 19,2. No trochę skoczyło, kurcze pieczone, ale tak to jest. Wiecie, no ale tryb komfort, jak tutaj sobie odpalę takie 140, to momencik, no jakie tutaj wyjdzie chwilowe. No teraz jest lekko pod górkę, ciężko będzie to sprawdzić powyżej 10, a teraz będzie znowu z górki. No to schodzi nawet do 6 litrów, no widzicie. Ale to nie test zużycia paliwa, tylko test sprawnościowy. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały film wam się niesamowicie podobały. W ogóle było to coś niesamowitego. Dobra, zdradzę wam prawdę. Autokomfort po prostu ma w ofercie ten samochód. No i jako, że on ma 130, miał deklarowane 136 koni mechanicznych, Autokomfort chciał po prostu tutaj program zrobić w karo. No, akurat taka była zbieżność, że myślałem, że nakręcę ten samochód, a to od razu skoczę na ten programik. No, wyszło jak wyszło. Elegancko, fajnie. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.